Witajcie. Próbuję sobie grać w Donkey Konga Country na Game Boy Color. Tylko kurczę, gierka jest dość ciemna. No i wiadomo, mały ekran, gra się tak średnio wygodnie. A grafika jest ładna i naprawdę Nintendo wpadło na taki pomysł, żeby umożliwić graczom odpalanie gierek z Game Boya na telewizorze. Tylko do tego celu trzeba mieć dużą konsolę. No i stworzyli oni taką przystawkę do SNES-a, która nazywa się Super Game Boy. Jest to taka wielka cegła, tutaj się wkłada gry z Game Boya, więc możemy sprawdzić jak się przełoży Donkey Kong. O, proszę. Siedzi perfekcyjnie, więc ten wielki naleśnik teraz się wkłada do SNES-a i można sobie pograć w gierki z Game Boya. A zatem udajmy się do konsoli i zobaczymy, jak to działa. To urządzenie do Game Boya, do SNES-a niestety nie odtwarza gier, które są przeznaczone tylko dla Game Boya Color. To ustrojstwo potrafi odtwarzać tylko gry dla Game Boya Classic. Ale sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Sprawdźmy, czy będzie odtwarzało gry z czarnej serii, czyli te, które na Game Boyu Classic są odtwarzane normalnie czarno-biało, a na kolorze w pełnych kolorach. Jak widzicie, tutaj ta przejściówka tworzy nam taki obraz Game Boya dookoła, jakby to był Game Boy Classic. O, i coś się długo wczytuje. O, działa, ale jak widzicie, Game Boy zniknął, a dookoła pojawiło nam się takie tło słoneczne. No i zagrajmy sobie. No, niech będzie Donkey Kong. Ale jak widzicie, gra jest odtwarzana w kolorach monochromatycznych, czyli nie działa to tak jak na Game Boyu Color, ponieważ na Game Boyu Color ta gra jest w pełnych barwach, natomiast tutaj kolory są monochromatyczne, czyli taka lipa trochę, można powiedzieć. Ale mimo wszystko, jak widzicie, gra wygląda dość sympatycznie.
odświeżona wersja klasycznego Donkey Konga z gierek Game & Watch, czyli takich jakby ruskich jajeczek. O, nie uda mi się. O. No i tutaj naszym zadaniem jest dojebać Kongowi, ale gra coraz szybciej idzie i... Tylko kurczę, szkoda, że właśnie nie są pełne kolory, a jedynie takie monochromatyczne. No już mi się nie uda. No to jest taka gra. Sprawdźmy coś innego. To nie, to... Czyli Cannon Fodder, który jest dla Game Boya Color, też nie będzie działał, podobnie jak Donkey Kong. Jeszcze włączmy Królika Baxa z czarnej serii, który powinien normalnie działać. Działa. Ale jak widać, kolory też są monochromatyczne, czyli trochę lipa. Króliczek sobie pomyka, pływa sobie beczułką. Ach ty kurde. No kurde, trochę się zawiodłem, że właśnie gierki są monochromatyczne. No ale niestety nie można mieć wszystkiego. Podejrzewam, że w przejściówce do Nintendo 64 to już by się dało odpalać gierki z kolora. Niestety nie posiadam takiej przejściówki, więc nie mogę tego sprawdzić. Natomiast no tutaj jest tak, jak każdy widzi. Ale nie ma co za bardzo narzekać. Jak widzicie, gierki, pomimo że z Game Boya, to nie są jakoś bardzo rozpikselowane, chociaż że są na dużym ekranie. I wszystko widać tak jak trzeba. Więc... Co?! Kurwa! Widzieliście to? Chujnia, kurwa, królik, który nie potrafi skakać. Small Soldiers. To już jest gra typowo z Game Boya Classic. Więc ta gra już nie można mieć pretensji co do jej kolorów, no bo ona naturalnie jest niekolorowa, więc... Ale tutaj jak widzimy też kolory są, chociaż gra jest z czarno-białego Game Boya i nawet jest takie fajne zielone tło dodane, więc jeszcze się okaże, że będzie wyglądać lepiej niż gry z czarnej serii. No, nie, niestety nie. Też jest monochromatycznie. Gierka to jest na podstawie dość popularnego kiedyś filmu. Nie wiem, czy go oglądaliście. W którym zabawki. Były dwie grupy zabawek. Jedne to były właśnie takie stwory z kosmosu, którymi ja teraz gram. Jednym z nich. Które były pokojowo nastawione, a druga grupa to byli komandosi, których celem było po prostu zniszczenie tych kosmitów. Dodam tylko, że jakby ktoś jeszcze nie zorientował się, to komandosi to byli ci źli, natomiast kosmici to byli ci dobrzy. Więc nietypowo. Film był fajny, a gierka trochę, jak widać, trochę skakania, spinania, taka czerpie jakby z Prince of Persia. A całkiem fajna, można pograć. No to tyle. Co by tu jeszcze? A zobaczymy tego Street Fightera, którego kiedyś wam pokazywałem w specjalu na 200 widzów. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał na dużym ekranie.
także jest gierka z Game Boya Classic. No ale tutaj mamy też nietypowe tło, więc... Dobra, zobaczmy jak gierka będzie się prezentować. Ja zagrajmy Ryu. Już wspominałem, że nie lubię bijatyk i w tej kwestii się oczywiście nic nie zmieniło. Zresztą sami zobaczcie na tą gównianą animację. Wpierdalam jak chcę. No i nie krzykną Maruket. Co to za lipa? Haruketuj kurde. O ty frędzu ty. Gówniana animacja coś, nie? No i oczywiście monochromatyczne kolory. Yeah! Wygrałem! No, gdzie ten napis? You win! To taka gra. Dobra. Spora kubka nam się zrobiła. A jak wszystko to wszystko. Co tu mam pod ręką? Asterix i Obelix. Kolejna gra, która ma własne ładne tło. Zagrajmy grubasem. Tutaj jak widzicie mamy zielono. Ty kurwa. No to taki krapik. Kolejną grą, którą zaprezentuję będzie Legend of Zelda Link's Awakening. Zelda, jedna z bardziej kultowych gier, którą już niejednokrotnie pokazywałem. I jak widać nie mamy też jakiegoś specjalnego menu, tylko ramka w kształcie Game Boya. Das große Einheit der Morgen, man sagt der Windfisch, schlachte darin. Warum? Frag mich Wachleistersen. Von wo kommst du denn her? Nicht von der Insel. Was soll denn das sein? Das habe ich ja noch nein gehört. Tak, kurwa. Ta Zelda jest po niemiecku. Można sobie pochodzić i ponawalać, bo niestety o cieszeniu się fabułą nie ma mowy. A kolorki, jak widzicie, zielonkawe, takie zeldowate. To tyle odnośnie Zeldy. I na koniec najbardziej kultowa gierka, czyli Super Mario Land. Sprawdźmy, jak ona się będzie nam prezentować. Jest to bardzo stary tytuł, ale zobaczcie jak fajnie pokolorowany. Porteczki Mario są czerwone, rury są żółte, tło jest zielonkawe. Kozacko się gra. Mario to jest Mario jednak. O, nieśmiertelność? Kurwa. Ale tego kankana to ja nigdy nie zrozumiem, skąd on się tu wziął, no ale... Niech już będzie. I pierwszy level rozpykany.
Więc tak się prezentuje Mario na Super Game Boyu. W ogóle to Mario to jest na tyle krótka gra, że jakbym chciał, to nagrałbym let's play, bo przejście gry zajmuje jakieś 20 minut. Więc na dobrą sprawę nagrałbym let's play, który trwa tylko jeden filmik. Jeśli ktoś będzie chciał, to może kiedyś to zrobię, chociaż nie sądzę, by oglądanie takiego let's playu było o wiele interesujące. Zresztą dla mnie oglądanie jakiegokolwiek let's playa nie jest ciekawe, więc... A więc tak. Super Game Boy. Jest to bardzo fajna przystawka, dzięki której możecie się naprawdę przyjemnie pobawić w gierki z Game Boya na dużym ekranie, które wyglądają ładnie, wbrew pozorom wcale nie są jakieś mega rozpikselowane i do tego lekko podkolorowane, zatem możecie się naprawdę przyjemnie spędzić z nimi czas i odkryć je na nowo, dlatego polecam Wam. Jeśli macie SNES-a, to koniecznie zaopatrzcie się w Super Game Boy. W tym odcinku to wszystko, dzięki za uwagę i cześć.